Cześć Adam! Trochę się zgubiłem. Trudno znaleźć, bo żywopłoty. Cześć, jestem Adam. Jesteśmy w pięknej, malowniczej miejscowości Bachowice w gminie Spytkowice. Ja jestem tak szczęśliwy, że udało się spotkać jeszcze raz, żeby zobaczyć. Ja też. Powiedz ludzi od razu, bo my kręciliśmy ten film u twojej działki na początku maja, ponad rok temu. I ten film był bardzo popularny, chyba że to coś w tym rezonowało z ludźmi, że da się uprawiać bardzo dużo jedzenia na taki bardzo mały areał. I to był taki genialny, ładny, inspirujący odcinek o twoją działalność. I powiedz ludzi, co wydarzyło się potem. O, no dobrze. Wydarzyło się potem. Film wyszedł 23 maja, pamiętam, bo dzień później miałem 24 urodziny i się śmiałem, że na urodziny prezent. A 6 czerwca przyszło gradobicie, takie dość porządne, wielkie i uszkodziło większość zbiorów, prawie wszystkie zbiory, a co najgorsze uszkodziło mi dom i dach. Musiałem cały dach wymieniać i praktycznie od tego 6 czerwca do października, do końca października, czyli początku listopada robiłem wymianę dachu i remonty w domu i niczym się już tu praktycznie wtedy nie zajmowałem w ogrodzie, no bo się nie dało, bo były inne rzeczy. Także w tym roku jest tych owocków mało o połowę, bo tak się mówi, że jak są takie większe gradobicia, tak mówią sadownicy, tacy już znani, że po takim gradobiciu większym, no to 2 lata jest przejściowe, także drzewa na regenerację mają 2 lata, żeby dojść do siebie. I wtedy ten zbiór tych wszystkich owoców jest dużo, dużo niższy. Nie? Jak to właśnie to wszystkie tu takie pęknięcie to było jeden grad, jedna kula gradowa, która tutaj tegowała, nie? I to właśnie tak poniszczyło. Dużo tych egzotycznych roślin, jak papawy czy żożoba, to mi tam padło, nie? Po prostu nie wytrzymało i umarło na śmierć. Już nie Czy to był pierwszy raz w twoim życiu, kiedy miałeś takie sytuacje? Że coś mi umarło? Takie duże gradobicie. Gradobicie tak, takiego to pierwsze takie gradobicie, jak pamiętam, zresztą moja mama też takiego mówi, że w życiu nie było czegoś takiego, tak? Takiego gradobicia. A czy to był taki lokalny gradobicie, czy taki cały region? Cały region, bo tutaj dużo w gminie było i tutaj nawet w powiecie wadowickim całym tutaj było dość duże. No. A jaka była atmosfera potem? No jaka mogła być atmosfera, jak miałeś dziury w dachu, straszne, traumatyczne przeżycie, powiem Ci. No ale na szczęście skończyło się wszystko dobrze, bo tutaj nasza lokalna społeczność, sąsiedzi pomogli, urząd gminy z wójtem też pomogli. Znalazłem dobrą ekipę, co też fajnie dach naprawiła, także że udało się wszystko bardzo szybko zrobić i później jeszcze inne remonty w domku i także ten... Dobrze. I widzę, że owoce już są. No widzimy. Mieszanka owocowa. Widzisz, tu są jeżyny, które już właśnie dochodzą, bo część owoców jest zebrana. Coś tam, jakąś gałązkę zostawiłem tak na pokaz, bo prosiłeś, żeby zostawić na pokaz, to zostawiłem, ale reszta już jest zebrana. No i widzisz, jak tu masz taką mieszankę. Tu masz na przykład jeżynę zwykłą, pyszną, można próbować. Tam są u góry jabłka. Kilka widać, jak tam wejdziemy tam w ten gąszcz, to będzie wszystko widać, jabłuszka, a tam te zielone kuleczki takie, to znowu jest dzika róża, tak? To jest też znakomite owoc na przetwory. I tu dalej są orzechy z kolei. Pod spodem jest tam wybieg dla kurek, one sobie tam będą chodzić, zasiatkowane. No jest ciekawe, jak to wszystko jest obok i jest tak gęsty. No, nie boisz się o sytuację, że jeden kradnie światło od drugiego, jak to wszystko będzie grało? Powiem Ci szczerze, że na razie to gra dobrze, bo jest ta piętrowość zachowana. Trzeba wiedzieć, gdzie się co posadzi, tak? I nie do końca jest tak, że zawsze kradnie światło. Jak jest dobra gleba, to widzisz, jak to wysoko rośnie wszystko. Te jeżyny, to wszystko, że jednak daje radę tutaj. I mamy orzeszki, mamy jeżyny. Tak, orzechy, tak? Orzechy włoskie, tak. No widzisz, no są. A kiedy będą gotowe do Na zbioru? jesień. Na jesień. No, chociaż Okay. tak. Jabłuszka tam są.
Nowoorzeszki i tam dalej jest winogron, można obierać po drugiej stronie. O tak, Widzisz, on tak się pnie, to jest ale tradycja. sadziłeś to. No, sadziłem go jak był mały, teraz już sobie tam grasuje sam. Po tym świerku. Igły świerka też można wykorzystywać na różne lemoniady, przetwory. Lemoniadę. Lemoniada, no, robią takie. Robisz przetwory. Troszkę robię, bo mam tego troszkę i widzisz, o, czarny bez tu z kolei rośnie. Tutaj znowu są brzoskwinki za tobą. Mamy brzoskwinek, tak ci I chodzisz takim tunelkiem i po prostu jak jest wszystko dojrzałe, to chodzisz z jednej strony, bo to masz wszystko na wyciągnięcie ręki tutaj. I chodzisz takimi tunelami i po prostu obierasz tutaj, skubniesz tutaj. Bo to nie jest taki model biznesowy, nie? To jest tak bardziej model rekreacyjno-konsumpcyjny, taki żywieniowy. Że sobie chodzisz, spacerujesz jak po lesie, tylko że do tego masz jeszcze masę różnych owoców, które możesz podjadać w międzyczasie, nie? Dobrze, bo ja myślę, że warto by było wspomnieć, bo dla ludzi, którzy nie oglądali ta pierwszy odcinek, To który zapraszamy robiliśmy. oglądać. Tak, tak, ale powiedz ludzi jeszcze raz, jak dużo jest ten teren? Tu jest około pół hektara, no, troszkę 40 coś. A tak, cała koncepcja tutaj jest, żeby budować własny las Żywieniowy. żywieniowy. Raz żywieniowy, ogród leśny, to jest, różne nazwy są, różnie się to tłumaczy. Tak? I ta koncepcja jest po tak, angielsku że food forest. cały czas coś tu kwitnie. Coś tu cały owocuje. czas będzie jakiś owoc, No widzisz. jakiś plon. I jest różnorodny, bo Tak. jeżeli masz jakiś strat, jeden nie Dokładnie. owocuje, jest jakiś zmarzy, no to Zawsze coś jest, tak. Zawsze coś będzie z tych owoców. No tak jak widzisz, no tu masz super zielone, niedojrzałe jeszcze, one będą dojrzałe za jakieś 2-3 tygodnie, a tam już możesz podjadać, zbierać. I na przykład w tych sadach przemysłowych takich, że się zbiera, najlepiej zebrać tonę i od razu sprzedać jeżyny, no to mi to nie pasuje, bo ja muszę mieć, żeby to było rozciągnięte w czasie, wtedy zdążę to przetworzyć, nie? Na własne potrzeby. I to jest zupełnie inne podejście niż tradycyjne sadownictwo, tak? jasne. I mamy, to jest taka brama, czy coś. No taka brama. I widzisz, te są jabłuszka, też są te jeżyny. Patrz, ile tam jest za tobą na przykład tych brzoskwinek. Widzisz? Tu. Tam u góry też jest czarny bez i jest jeszcze orzech, tam taki wielka odmiana o takich dużych owocach, nie wiem czy widać. Tak, nie wiem czy... No. A, widzę. Okej. A tam takie małe gruszeczki, baby gruszki, taka odmiana znowu gruszeczek. Widzisz, ile tam jest tych gruszeczek? Ale jak tam docierać? Masz jakieś drabiny? Tak, to z tamtej strony drabinkę, ale też mam takie odmiany, że po prostu one jak są dojrzałe, to spadają, tak? I zbierasz z ziemi, nie? Bo czy jest tak, że nie masz żadnego rośliny ozdobny? Wszystko musi mieć jakieś funkcje jadalne? 90% to jest taka właśnie funkcja, że zjeść albo medyczna, tak. A pod tym względem szukam, ale zdarza się, na przykład mam krzewuszkę cudowną, co pięknie kwitnie w 3 kolorach, bo to jest i czerwona, i różowa, i taka jaśniejsza prawie w biały. No i ona jest w ogóle niejadalna, w ogóle nie medyczna. No ale z kolei ma tak piękne kwiatki, że jak jest Boże Ciało, to ludzie przychodzą i zbierają te kwiatki, na procesji rzucają, nie? To też jakoś się przydało, nie? Czy masz taką koszulę dla mnie, bo jest amerykański flagger? Losowo wziąłem, ale jak będzie więcej wyświetleń, to tak. I też masz taką czapkę, to jest Chicago White Sox. Ja jestem z Chicago, to jest taki klub baseball. Ostatnio miałem inną, z Shopem, teraz mam taką po prostu losowo z szafy wyciągnięte. Owoce pigwowca, takie fajne, one są jak cytryna się mówi, pigwowca też rosną, widzisz? O tak. No, tam w tym kurzym wybiegu, a tam na przykład w Agreście, to jest taka ciekawostka, na wiosnę gniazdko sobie ptaszki uwiły, tak nisko. To jest takie, wiesz, nie? To jest w normalnym sadzie to byś tak nie miał, bo jak tam, wiesz, tymi maszynami jeździsz, to no, gdzie tam w normalnym sadzie takim towarowym ptaszki w drzewkach, nie? No ale tutaj się daje.
I tu mamy właśnie te gruszeczki dalej, jabłuszka, no patrz, to jest takie wszystko pomieszane z poplątanym, ale tego jest dużo. No tak jak Ci mówiłem, że No, jak tu gruszy. przyjedziesz, będą wszędzie owoce. Czy to się zgadza teraz, że Jest, jest. dookoła Cię, no nawet Cię atakują te jeżyny, Miałeś nie? Dookoła, rację, nie? tak. Tak, no to właśnie nic nie zmyślałem, po prostu tak to jest. Ale- I zwróć uwagę jeszcze na to, że to jest po prostu, w tym momencie jest ich o połowę mniej niż w normalnych warunkach, niż tak jakby się nic nie wydarzyło, to tego by było jeszcze więcej. Tak, bo No. gadamy trochę o tym, że był zimniejszy niż... Zimniejszy, przymrozki też były Zimniejsze jeszcze, zimą trochę tak, niż ostatnio i też ogromne suszy na początku roku, a potem mieliśmy jakiś miesiąc temu kilka dni, kiedy był 40 stopni. No, takie skoki temperatur jest. No, to my się źle czujemy, a rośliny też przecież odczuwają. To też są żywe istoty, one też potrzebują. My o tym zapominamy, że one są żywe istoty rośliny, no ale one po prostu też na nich to wszystko oddziaływuje. To wcale nie jest dobrze, takie skoki temperatur. A tu jest brzoskwinie? To są nadal brzoskwinie, tu u góry są brzoskwinie, a tu jest na przykład deren jadalny, małe owocki, też będą na jesień, bo to ja brzoskwinie akurat ta odmiana to dochodzi końcem sierpnia, właśnie początkiem września, mniej więcej deren trochę później, a tu na przykład jest, tak dla ciekawości, tu, widzisz co to jest? Baby kiwi, małe kiwi takie, też jesienne kiwi. Tam jest jeszcze takie kiwi się pnącze, no i różne takie właśnie. I to jest bardzo mało w obsłudze, to No to jest wszystko? prawie, obsługa tu polega głównie na tym, że sadzisz, później podrzucasz ściółkę, robisz tą fajną glebę, nawozisz oborniczkiem, kompostem i przycinasz, robiąc tunelki, żeby za dużo nie było, nie? No. Dobrze. Na tym to polega. O widzisz, tutaj jest dostęp do tych gruszek, patrz ile... Czekaj. Okej. Okej, Jest do tak tych- gęsty do tych- tutaj. Jest, Aha. no, jest, nie marnujemy terenu, jest. Gęsto, jest tych gruszeczek Wow, troszkę dużo spada, gruszy. ale dość tak fajnie. One tak pięknie kwitną też wiosną, to dla zapylaczy, dla pszczół jest genialne. A kwiaty też można zbierać, nie? Bo to kwiaty gruszki też... jako Ale ty surowiec sadziłeś tą lekarski. tę gruszę? Ta akurat już była. Tak, Ta to jest akurat taki już stary. była. Tak, właśnie, no. Tak. Ale na przykład to już sadziłem ja, nie? Derenie, te kiwi, A co to tu wszystko. jest tutaj? To była śliwa, nie? To śliwa jedna z odmian. Śliw w ogóle w tym roku nie ma. Przemroziło mi śliwy. Prawie wszystkie poza ałyczką. Ałyczka jedynie owocuje, a tak to śliwek nie ma, nie? Tu na przykład te czarne malinki miałem Ci zostawić, ale się nie udało, bo zostaje takie mumie z nich. Tylko, bo już zaschły. Chciałem Ci pokazać, jakie fajne ale nie dało się. Porzeczki tutaj czarne pozbierałem, ale udało się tutaj w cieniu, bo w cieniu to tam później dochodzi. Jedną gałązkę Ci tu zostawiłem, taką pokazową, czarnych porzeczek. Ile? No i mniej więcej na wszystkich krzaczkach czarnych porzeczek było tyle czarnych porzeczek w tym roku, nie? No czyli to jest, także troszkę tej porzeczki było, nie? Także fajnie. Tu też jest właśnie, tu dalej jest to kiwi. Fajnie tu widać właśnie te baby kiwi malutkie takie. One są strasznie smaczne, słodziutkie. Za mną tu mnie atakuje właśnie świdośliwa lamanska. Piękna, fajna, jagodowa roślina, która smakuje według mnie lepiej niż borówka amerykańska. Ale zresztą też z tamtego terenu pochodzi, też amerykański. Po angielsku to chyba jest Juneberry, jak dobrze pamiętam. Nie wiem, czy tam próbowałeś kiedyś miałeś. No to nie miałeś, no bo to w czerwcu owoce daje, no to już nie damy rady tego, nie? Spróbować. A teraz idziemy do tej strefy tunelu? Czy co się dzieje tutaj? Możemy iść... Więcej Więcej jeżyny. jeżyn, bo teraz sezon jeżynowy, widzisz jak to dochodzą. U góry tu były wiśnie. Tak, i Ale te wiśnie te spadły. jeżyny rosną tak wysoko na Potrafią, tej pchną drzewie. się właśnie, Aha. tak? Jako stelaż, tak? Bo gdybym miał nisko, to już bym nic nie mógł posadzić, tak? A tak to one tworzą takie piętra. Widzisz, że na samej górze tam widziałeś z drona, jakie te gruszeczki, zresztą tutaj widać, jakie tak. fajne. I te gruszeczki mogą być tak wysoko, bo ja ich nie obieram. One jak są dojrzałe, to spadają i można je przetwarzać wtedy, nie? To tak nie ma problemu z tym. Te, co trzeba obierać, roślinki powinno się właśnie sadzić tak. A co się dzieje tutaj? To jest sadziec konopiasty, takie nasze rodzime
zioło lecznicze, pięknie kwitnące. Sadzi się je też w ogrodach, bo bardzo przyciąga ptaki, zapylacze, pszczoły i motyle. Ale to jest taka- do herbata, czy coś takiego? No raczej takie bardziej ziółka lecznicze niż herbaty. Teraz nie wiadomo, czy można mówić, bo z tymi ustawami jest, to wiesz. Ale to się na przykład sadzi zamiast budlei. Niektórzy proponują, żeby to sadzić zamiast budlei dawidowej. Jest taka odmiana, bo ona jest gatunkiem obcym, a to jest nasz rodzimy gatunek, taki, że wspiera naszą naturalną tutaj florę. Idziemy dalej? Chodźmy tam. Okej. Przejdziemy sobie. Tak, bo ja chcę szybko, bo to zobaczyć jest- ten mikrosad. Tu są fajne robaczki, jakbyś chciał zobaczyć. Patrz, jakie tęczowe żuczki mieszkają na tych roślinkach tutaj. O tak. Patrz, jakie one są takie śliczne, że ja tego specjalnie nie koszę tutaj tej, bo one tu co roku tutaj żerują na tej roślince. Już zapomniałem, jak się ona nawet nazywa. Jak ktoś tam pamięta, to pisać w komentarzach, ale one tu tak pięknie, te żuczki wyglądają, że naprawdę robią dzień, jak tak przyjdziesz, te żuczki pooglądasz, nie? Dobra, i mamy kolejne sadzonki do... Aha, to akurat są figi z patyków, tak? Figi posadzone, rozmnożone. Będzie plantacja fig w przyszłości. A gdzieś tutaj? No u mnie. A jeszcze masz teren? Jeszcze mam tereny, nie, będę wciskał wszędzie, gdzie się da. Będę wciskał te figi i myślę, że będzie fajnie, bo jak przycinałem figę po tych mrozach, to właśnie zostało mi patyczków i fajnie się ukorzeniają, umie już rozmnażać, dość tak fajnie idzie, więc to jest dość taki sukces. Tu jest orzechy, o właśnie, tu O też tak, mamy jabłonka, jabłoń, tak. ale coś żółknie przez ten, widzisz, jest tych jabłeczek też trochę. O, tam dalej na przykład jest czarny bez i na nim się pnie winogron taki smakowy. Bardzo fajny o dużych owocach. Ale tu może sobie przejdziemy z tamtej strony, bo tam jest jeszcze Okej. taka... Dobra, to robimy dookoła, tak? No tutaj Okej. ten winogron zobaczymy, bo to mam taką plantację takiej dość mało znanej roślinki. O, też jabłka tutaj pięknie widać. Jak się wybarwiają już ładnie, już. Ale widać, że ta temperatura też im w listki coś szkodzi. Coś im tu, te deszcze i temperaturę, ale owocki są. To jest najważniejsze. Tak, dzisiaj będziemy mieli 33-4 No. stopnie, jest taki upał przez kilka dni, bo żeby ludzie wiedzieli, dzisiaj jest 31 lipca. I staram się publikować ten film jak najszybciej, bo to jest taka fajna aktualizacja w czasach. To były indyki tutaj? No miały być, będą, tylko mi zeszło. Bo po prostu nie zdążyłem tego projektu zrealizować, ale może w tym roku już coś tu będzie mieszkało, tak? Już. No Już tak, albo tak, bo- kury mogą, nie? Też może wszystko, kury, bażanty, no każdy drób się zastanawia. Tu właśnie jest taka fajna, ciekawa roślinka, dość mało znana, ale jadalna. Choć nie wygląda, bo ma dużo kolców. To jest aralia. W Japonii nazywają ją taranome. To jest jadalne warzywo. Wiosną zbiera się takie właśnie pędy. One wyglądają trochę jak seler naciowy. Takie właśnie młode pędy. Je się gotuje, je się piecze, je się smaży w tempurze. I to jest takie narodowe, tradycyjne danie tam właśnie w Azji, w Chinach, w Japonii i w Korei. I ona jest bardzo prosta w uprawie i mniej więcej nic jej nie potrzeba. A jest takim ciekawym, dzikim warzywem, tak? Jarzynne, nieznaną u nas, tak. Kanały na YouTubie są, ale dla odmiany chińskie i tam gotują właśnie takie różne rzeczy, nie? Ciekawe rośliny. Ja sprawdzam później, co to za roślinka, czy to się da, jaką mam mrozoodporność, najważniejsze, tak? I czy to się da w Polsce, czy to ktoś sadzi w Polsce. Jak już tak, no to mówię, biorę do siebie i będziemy przerabiać, będziemy próbować na żywność, nie? Bo nie wiadomo, co będzie. Czy będzie kiedyś brak żywności, czy będzie wszystko ok. Ale to jest dlatego chciał, żeby był taki różnorodny, że jeżeli coś nie wyjdzie, to będzie... zawsze coś wyjdzie, tak? To zawsze coś jest innego. Tu mamy taki fajny winogron, właśnie on się tu pnie po tym czarnym bzie i patrz, jakie wielkie winogrona, nie? Trochę wygląda jak dynia te liści. No, taka odmiana właśnie, ale widzisz,
A to jest winogrona. Winogron. Taki ogromny liści. No tam są takie, widzisz jakie tu masz, jak tam zaglądniesz, to tam fajnie tak właśnie widać, jakie on ma mniej więcej tam u góry. Takie deserowa odmiana, taka o różowych, już nie pamiętam jak się nazywa, ale tak ładnie pachnie, ona jest taka pachnąca, taka deserowa i w ogóle. A tu z kolei czarna wisienka była, ale no widzisz, że ona tutaj już zmiany dostała, usycha pomalutku i chyba już będę się musiał z nią pożegnać i kupić w szkółce nową odmianę. Dobra. Podobnie jabłonie tutaj. Całkiem uschła już stara jabłonia. Uschło? Uschło. Dziury w środku i pusta w środku i uschła. Nie? W tym roku? No, w tym roku. Po tym to tak, ona już była stara, a to gradobicie to ją już wymęczyło do tego stopnia, że uschła, nawet jemioła na niej umarła, to wszystko, wiesz. To Ale pięknie miała. jest. Piękna, tylko trzeba przyciąć, żeby nikomu na głowę nie spadło. To jest najważniejsze. Ale zostawię tak gdzieś, myślę, 2 metry tego pniaka od ziemi, żeby tam mogły się gniazdować i ptaki, i nietoperze. Okej, Dobra. idziemy do sad, tak? To chodźmy Czy- tam, z powrotem. Okej, tak, bo jak chcę do ten tunel, O, to tunel lepiej nie, bo mi się pomidory popsuły w tym roku. tak? Tak, wiesz co się stało? Miałem linki mocujące pomidorki, co tam miałem podwiązane. Wszystko mi pękły te linki i to wszystko zrobiło sru. się wszystko połamało i teraz to wygląda tak, że jak to pokażesz w internecie, to będzie hejt, będzie hejt. Nie, śmieję się, ale wiesz, zawału dostaną działkowcy, jak zobaczą takie pomidorki brzydkie połamane, nie? O, patrz jakie tu są fajne, na przykład te gruszki, też się udały gruszki, jakiś gruszkowy rok jest w tym roku właśnie. No wszyscy tak mówią, tak. Tak? No. Czereśnie już minęły, już pozbierane. Tu jest krwawnica lekarska, takie zioło, malinki. Nasturcja tam jakaś wykiełkowała samoistnie. Tam z kolei dalej pigłowce, agresty. Tam się pnie znowu dwa, bo tu jest trzeci, ale 2 rodzaje winogronu z tyłu. Okej. No, Ja troszkę widzę, że są pomidory, ale pomidory mówisz, że są, tylko krzywe, takie brzydko Spadły? potegowane. No, spadły, wszystko się rozwaliło. Linki bo pękły. były tak obfite i tak ciężkie, że spadły po prostu. To jest jedna sprawa, a druga sprawa taka, że przyszła wichura i tak zaczęło tunelem czepać, że wszystko się pękły, nie wytrzymały naprężeń. Tak? Ja jestem ogrodnikiem, nie inżynierem, nie wiedziałem, że ta linka nie wytrzyma O. takich naprężeń. Teraz mam tradycyjne sznurki ze snopowiązałki i wiesz, od siana i są dobre, nie? No, bardzo ładne te pomidory. No są jeszcze, ale wiesz, ale jest już... trochę bałagan, ale jest okej. Jest bałagan, jest bałagan, bo już się przestałem tym zajmować, jak się połamały. Szczerze ci powiem, rosną na dziko, ale tam papryki jeszcze są, tam są takie fioletowe pomidorki, nie wiem czy Aha. zobaczysz tam. A gdzie jest ten figi, który... Tam są Na drugą figi. stronę? Chodź, no to chodź do fig. Widzisz, jakaś inna, możesz, próbuj, kiedy będziesz kosztował. Właśnie, inna odmiana i jak ładnie ten. Ja przyznam, Adam, że ja nie jadłem śniadania, No bo to- ja liczyłem na to, że będzie śniadanie w lesie. To tak, to spróbuj. To coś znajdziemy, coś na pewno znajdziemy dla ciebie, dobra? Bardzo dobre. Tu możesz całe obrać. Jak nie jadłeś śniadania, to cię Wow. nie będziemy głodzić. Taki luksus. Nie wybaczyliby mnie, Obudzisz jakbyś się u mnie z rano? głodu umarł. Wow, kocham jeżyny. No to się cieszę bardzo. Mam tego, patrz. Bo tego jest cały tam szpaler tam w tamtą stronę. my to wiesz. goodness. Ja je tutaj, tu mam taki też jeżynowy żłobek, jak to nazywam. Mam jeżynowe i malinowe żłobki, tak to nazywam zabawnie, bo zostawiam po prostu, żeby mi się rozrastały samoistnie. Tak? Mniej koszę w tym miejscu i dzięki temu mam darmowe sadzonki. Tak? I później je przesadzam i jest ich masa. Tak? Tutaj w cieniu one dojdą później i tam dalej jak przejdziesz. jeszcze Jeżynowy jeżyny. dżungiel. No właśnie, ja lubię taką dżunglę, tak? I chodzisz i po takiej dżungli i widzisz i zbierasz, tak? Wierzby to są, widzisz, tu jest na przykład wierzba, wiklina i tak tu narosła na dobrej ziemi koło oliwnika, dostała tyle azotu i wilgoci tu ma,
że ona normalnie jest wiklina, no to nie rośnie taka wielka, a tutaj widzisz jak wielkie drzewo porosło, nie? Nieprzycinana to Dobrze. no. Jeżynki, znowu brzoskwinki, bo one mi się tak fajnie rozsiewają, dość takie są, bo to są odmiany nieszczepione, tak? To, ale są tak plenne i tyle dają owoców, że nie mo... żal mi się ich wymieniać na te szczepione, tym bardziej, że te szczepione bardzo źle znoszą te przymrozki, tak? Gorzej mi znoszą niż ten. I dalej jeżyny, jeszcze jeżyny. Ale nawet, żeby zebrać, tam są tak Tak, gęste. można wejść, tylko trzeba mieć już będziemy, no tak widzisz, że one już tam dochodzą, to tak za tydzień już będą takie większe zbiory na soki, na przetwory, no, na placki jeżynowe. Także, Wow. że ten Więc masz jabłuszki. owoce na cały rok. No tak, owoców to banany jedynie kupuję, bo bananów jeszcze nie za bardzo hodować umie, ale Okej, a tu jest ten dziwny strefa, tunel, tak, gdzie tak, strefa figowa. eksperymentalna. strefa eksperymentalna już do rozbiórki w tym roku. A co się dzieje tutaj? No rozlatuje się ale poza tym figi już są takie duże. O patrz, Wow. tu chyba jest nawet dojrzała już, poczekaj. O, czekaj, sprawdzimy, czy jest dojrzała. Wow. Próbuj. Wow. Nie jadłeś śniadania, Figa rosnące w Spróbuj, Polsce. czy dobra, myślę, że Czy znasz, jak się nazywa to jest odmiana Francesca. Tak się- Francesca, jeżeli Francesca, ktoś by kobieta. chciał próbować własne figi. Jest dużo odmian, jest Brown Turkey, jest my najbardziej God. popularne. Dobre? Bardzo dobre. Wow. Także coś tu jeszcze pojemy może. się uda. Wow. Prawdziwe śniadania. No i widzisz, da się figi z własnego ogródka w Polsce uprawiać. Tam jeszcze rokitniki mi zaczęły wyrastać, temu muszę to wszystko zlikwidować, bo jest za duże. Troszkę je przytnę, ale zostawię też, żeby po prostu były takie wielkie krzaki. Bo te mnie figi rosną bardzo szybko. Z tego No, co pamiętam, tak, że no, byłem tu, tak, rok byłem temu tu i rok było. temu, był tak nisko i mały, a teraz jest taka dżungla tam. No i jeszcze dostały za przeproszeniem o głowie, nie? Gradem. To faktycznie figa jak rośnie, jak ma dobrą glebę, dobrze z wodą, no to szybko rośnie, bardzo szybko. Jeszcze zostaje tutaj porzeczki trochę w cieniu, widzisz, czerwone, a tam mam rokitniki. Patrz, te na sok, co są takie tak. kwaśne bardzo. Piękne też owoce rokitnika, fajnie owocuje w tym roku. Tu były jagody kamczackie, ale to już na początku maja się tam, w połowie maja już tam zjedzone zostały i już nie ma. Nie? Niesamowite. I mamy ule? Co tu jest tutaj? Tak, to są stare ule zostawione, bo kiedyś to hodowałem pszczóły, ale już przestałem, to tam już nic w tym nie żyje. No, tak. Teraz jak trzeba nawet rejestrować te pszczoły, to już ja nie mam czasu. Bo tu jest taki dokumentów. główny część, gdzie jest taki sad. Tak? Tak, dokładnie. Dokładnie, i widzisz, brzoskwinki, nadal brzoskwinki, dużo brzoskwinek, tam są brzoskwinki fajne, jest takie jedzonka brzoskwinki. Tu jest właśnie ten żłobek malinowy, co wspominałem, że do rozmnażania malinek. Tu jak wejdziemy, to znowu dereń, tylko teraz japoński o owockach. Możemy tu przejść, tu są fajne, tu będą na jesień fajne owocki, też będą oliwnika. Zresztą jak ktoś chce zobaczyć, to tam założyłem Instagrama, można na Instagramie zobaczyć, bo tam wrzuciłem kilka zdjęć, to te świeżych owocków to właśnie są piękne. Tu jest na przykład dereń kołsa, który też ma fajne takie owocki, takie dziwne, egzotyczne owocki, jak zobaczysz, tylko one będą takie czerwone jak ten, co on chyba spadnie, ale wiesz, tylko większe i one takie wyglądają takie fajne kuleczki, nie? Aha, tak, Łuczaj ma coś takiego. No to ja też mam. To jest chińskie? No dereń chiński, dereń kołsa, tak się ten wersja chińska to jest, ja mam tą wersję najbardziej dziką taką, bo ja zawsze zaczynam przygody z tymi najbardziej odpornymi, najbardziej dzikimi, a później te wersje takie kultywatory, takie lepszych owockach, tak? Tu są pigwy na przykład, nie pigwowce, tylko pigwy, no tylko się pochorowała znowu. A tam z tyłu widzisz takie owocki czerwone, to jest kalina koralowa, też można na przetwory, soki, dżemy, do mięs, dobry. A tu jest jeszcze taka ciekawa
roślina, to się nazywa nieszpółka, tylko nie wiem, czy znajdziemy owoc, bo w tym gąszczu. O, tu jest, o, chodź, jakie ciekawy. Bo one też tu widać po listkach, że też tu dostały przemarznięte, nie? Okej. Widać w tym roku. Ale tu jest właśnie taki owoc, nieszpółka to się nazywa, i ona dojrzewa dopiero w grudniu. Zimą, późno zimą. Także jak już nie ma nic, nie ma liści, nie ma na drzewach, to tylko zostają takie owoce tych nieszpółek i można przyjść tu w śniegu i zbierać świeże owoce. One wtedy są takie mięciutkie, smakują jak mus jabłkowy, takie, tylko z tego mają pesteczkę i naprawdę cały rok można jeść. Coś. Wow. Ale czy myślisz o takich rzeczy, jak sadzisz nowe rzeczy, że ja potrzebuję coś, co będzie owocował w styczniu? No to tak nie za bardzo jest, ale niektóre jabłka, jak się dobrze... Mam tam taką jabłoń grochówka, się nazywa, i ona jak jest dobry rok, to potrafi przeleżeć do marca w śniegu, w mrozie. I w marcu weźmiesz jabłko i ono się nadal nadaje do jedzenia. Tu jeszcze agreściki rosną, takie wiesz, tam nadal przeżyła. Ważne, że gradobicie i mrozy przeżyła nadal pomarańcza. Nie daje owoców, ale żyje, jeszcze próbuje, walczy. O, widzisz, tu mamy jabłuszka, znowu kolejne. Pięknie. Piękne, to już są odmiany szczepione, tu mam jabłuszek takich fajnych. No prawie dojrzały, tak? No, Ale ale chyba jeszcze... wcześniej będą te ligole tutaj dojrzewały. To jest ta, co próbowałeś, drzewo cebulowe, nadal żyje, jeszcze też go nie zabiło. Wow. Palecznik chiński, jego akurat przemroziło i nie ma owoców, ale tu są jabłuszka ligol, odmiana bardzo fajna, bardzo plenna, bardzo ładnie daje. A tu są owoce pieprzu. Pieprz szyczułański. I jak nie wiesz, gdzie pieprz rośnie, no to u mnie. Jak cię kiedyś żona wygoni z domu, żebyś uciekał, gdzie pieprz rośnie, będziesz musiał, to albo możesz jechać do Chin, ale bliżej masz do mnie, tak? Aha. A Także- korzystasz to... Tak, jako przyprawę, tak. Okej. To się je jako przyprawę, takie wiesz... Ale jest takie duże... Czujesz Tak. aromat? To tak. możesz spróbować. To ma smak, ja ci opowiem, Wow. żebyś się nie przestraszył, bo to ma smak drętwiejący, że drętwieje ci. To nie jest takie pikantne, tylko ma smak drętwiejący. To jest taki klasyk kuchni tej Syczuanu. I to się miesza z ostrą papryką. I oni takie hot poty robią, czy sosy do mięsa, do ryb, do warzyw nawet. I to się zbiera właśnie i fajnie jakbyś spróbował. Chodź. Okej. Dziabnij, zerwij sobie, którą Ale jest chcesz. ostry? No, możesz spróbować Okej. tą ośródkę. No to właśnie. Okej. Dobra. No. Taki dziwny aromat, my tego nie znamy. Mhm. I za chwilę poczujesz na języku takie drętwienie. No na pewno I to jest takie, kojarzę z azjatycką kuchnią, tak. I to jest właśnie to. I da się to w Polsce uprawiać. Ale zobacz, jak on dostał tutaj z tej strony, jak przejdziesz, jak tutaj są dziury, jak to gradobicie przechodziło, ile tu jest tych wszystkich otworków, to jest każde uderzenie gradu. Tuć? To No, na pewno, będzie na tak z pewno. pół godziny tegowało. No i mamy dużo jabłoń. Dużo jabłoni. To jest nadal takie miejsce owocowe, że niby nie ma owoców, a są owoce, widzisz. Nadal oliwniki, rajska jabłonka, też ma owocki. I tutaj jedyna śliwa, co się udała, czyli łyczki. A co to jest tu? Oliwnik, baldaszkowaty, tylko w wersji o żółtych owocach. Tam było czerwonych, ten wcześniej, a ten jest żółty. Można to zobaczyć na Instagramie u mnie zdjęcia, jak to wygląda, bo to dojrzewa w październiku, jesienią, tak? I tu są śliwki, łyczki. Jak się nazywa twój Instagram, żeby ludzie wiedzieli? Adam Żyrek Ogrodnik, tak? Okej. To mało robię, to jest taki hobbystyczny Instagram, ale te niektóre owocki tam można zobaczyć, tak? Jasne. I mamy kolejne grusze. To jest jabłoń, szara reneta. Szara reneta. Tak, to jest tradycyjna polska Tak. jabłoń. I tutaj kolejna łyczka, która odbiła z korzenia, bo co było dobrego morela, to umarła, ale ta daje radę, nie? Tu mam na przykład pekanowca, też właśnie umarł, ale ożył i sobie rośnie. No kiedy będą z niego orzeszki pekanowe, to nie wiem,
czy dożyje, ale a tu jest czarny orzech amerykański z kolei, to z twojej stron i jemu jest bliżej do owocowania. Różne orzechy. No i tu ten żywopłot to jest z leszczyny dwukolorowej i też tam jest pełno orzeszków, nie? Powinno być pełno orzeszków w dobrych czasach, a teraz to jest troszkę orzeszków, ale... Tak, to jest twoje żywopłot. I czy to jest jadalne? Tak, tak. No bo leszczyna, no to jadalne orzeszki, nie? Drewna raczej nie, ale orzeszki tak. Jasne, bo na drugą stronę jest kukurydza, Kukurydza, tak? to już nie moje, to już sąsiad. Jasne, ale nie boisz się, że będą pryskiwać czy coś obok, czy to ma wpływ na twój... No słuchaj, no temu jest posadzona leszczyna, bo na orzeszki leszczynowe mają skorupkę i to no nie przejdzie, czym by nie pryskał, to i tak nie przejdzie tak mocno jak na przykład w jabłko, gdzie jest ta skóreczka delikatna, tak? W te delikatne owoce nie sadzę takich delikatnych owoców, tylko właśnie takie twarde, łupinkowe, to tam wiesz, to tam prędzej ten deszcz to już zmyje z tego orzeszka, niż to się wchłonie do tego orzeszka, tak? Ginkgo biloba to jest miłożąb japoński, ciekawa, tu jest roślinka lecznicza, prehistoryczna, pamiętająca czasy dinozaurów. Bardzo ciekawe liści. Bardzo ciekawe prehistoryczne, no. Dobrze wpływa na system nerwowy i mózg, pamięć. Podobno suplementy z tego robią, tak. Ale robisz jakieś herbatę z tym? No, liście, tak, Okej. herbatkę. Ciekawe. I gdzie w ogóle znajdziesz informację o takie różne egzotyczne rośliny? Bo ja bym w ogóle nie wiedział, jak zacząć po prostu. W internecie szukam po prostu, tak? Wszędzie. Tak jak Ci wspominałem wcześniej, no i te zagraniczne kanały różnego typu, no i nasz Łuczaj też jest super ekspertem w tej dziedzinie, tak? To można szukać, można znajdowywać. Też niektóre książki są pisane o permakulturze, to tam zawierają pewne informacje o roślinach z Ameryki czy z innych regionów świata, tak? To jest na przykład rzutnica pomarańczowa, takie drzewo też właśnie z Ameryki i ona, ciekawostka, nie daje jeszcze owoców, ona ma takie wielkie owoce, takie kulki podobne do pomarańczy, tylko w środku jest taki miąższ jakby lateksowy z takimi nasionkami przypominającymi słonecznika, taki miks. Te nasionka można wydłubać, można zjeść, tego lateksu tego miąższu się raczej nie je, ale się robi świetne maści na bóle stawów, na kolana, tak? Temu jest, bo kolana skrzypią, tak? Ale to też bardzo prehistoryczna roślina, bo ona ewoluowała razem z megafauną. Co to jest megafauna, zapytasz? Megafauna to były takie prehistoryczne wielkie ssaki, jak na przykład mamuty. I mamuty żywiły się właśnie tymi owocami. I dzięki temu to drzewo mogło się przemieszczać, bo wchodziło taki mamut podeszedł pod takie drzewo, jak ten owoc dojrzały już spadł, no i wchodziło jedną stroną mamuta, mamut się przemieszczał, wychodziło drugą stroną mamuta i wtedy wyrastało nowe drzewo, tak? Także ten. I jak wyginęły mamuty, mało to drzewo też nie wyginęło. Gdzieś tam w Ameryce się uchowało w jakimś plemieniu osacz, bo to się Osage Orange nazywa, Osage Orange jakoś tak i właśnie w tych regionach i później jak frontierzy tam przyjechali, koloniści, to zaczęli to używać, bo świetnie sprawdzało się na żywopłoty do wypasania krów. Zamiast drutu, to była era przed wymyśleniem jeszcze drutu kolczastego, a później to już przestali, bo drut kolczasty był. Więc tu jest twoja dzika łąka? Dzika łąka, taka dzika łąka. A tam jest łąka kwietna tegoroczna, bo ta jest dwuletnia, tamta jest tegoroczna, specjalnie zostawiona przy warzywniku. Wygląda jak zarośnięte, ale tak ma być. To jest taki plan. Dzięki temu się lepiej tam zapylały wszystkie ogórki, dynie i fasolki. Także że jest, widzisz, jaka cukinia ładna. Zbierałem jak dronem. Tak, bo ostatni raz jak byłem tutaj, to było puste pole po Było prostu. puste pole, bo to był wtedy maj. 3 maja to jeszcze się wtedy nie siało nic, bo się sieje wszystko po 15 zazwyczaj, tak? To wiesz. A masz taki ogródek co roku? Tak, nawet większy czasami, bo to zależy ile mam przetworów z następnego roku. To akurat ogórki się już popsuły. Coś im
przyszła zaraza, przyszło choróbka, ale z tego co widziałem, to w internecie się wszystkim psują te ogórki, także nie tylko mi, nie tylko ja źle, albo może to jest z powietrzem zrobione, coś, nie wiem, ale ogóreczki jeszcze są, jeszcze można zbierać. Dobra, do śniadania. Zjemy prosto Dawaj, z dawaj, ziemi. dawaj. Czekaj, takiego wielkiego ci znajdę, może będą dobre jeszcze, nie? Zjemy. Nie ma. Wow. I żeby ci nie skłamać, taki skrzyneczek jak tam jest, to z takiego poletka to jest 9 metrów, chyba 3 na 3 metra. No to z takich 5 czy 6 takich skrzynek wziąłem, to już zaprawiłem tego ogórków, że mam potąd. Nawet jak mi to teraz wymrze, to nie robi mi to większej różnicy. Zamiast surówek będę jadł kiszone, nie? Czy jest tak, że jesteś tu codziennie i po prostu jesteś ogrodnikiem, chcesz żyć prosto z własne jedzenie, No, ale czy masz przeprodukować inne własnymi. pracy? Obecnie szukam pracy właśnie w ogrodnictwie, tak? Raczej współpraca, zatrudnienie w jakiejś firmie, bo taka własna działalność to jeszcze nie jest ten etap, żeby papierologię taką ogarniać, bo to jednak jest dużo, tak. O, Widzisz, tam jakie- sąsiad ma takie bardzo No, czerwone tak. jabłoń. Widzisz, no, zawsze mówią, że u sąsiada za płotem jest trawa zieleńsza i lepsze owoce, nie? Po prostu to jest taka odmiana papierówki, już z dawien lat, stara, ze 30 lat będzie miała, to ładnie tutaj i faktycznie ją mniej dotknęło tutaj, bo to szedł ten grat takim paskiem, nie? Że akurat jemu tam nie uszkodziło tak wiele jak tutaj, nie? Jak tutaj u mnie. Bo to takimi paskami szło. No ale widzisz, tutaj dynie już są, Hokkaido, kilka odmian, już tam cukinie, fasolki, no to jest tyle, dla takiej małej rodziny to jest wiesz, tyle, że można ten. A chcesz zobaczyć fajnego pająka? Tak. To chodź. Mam tu bo mi tu żyją takie fajne pajączki, tylko trzeba je znaleźć, się nazywają tygrzyk paskowany. One tutaj żyją. Kiedyś były pod ochroną, teraz już nie są, ale O wow, tak. takie. I temu nie koszę tej łąki teraz, bo one tu jeszcze mają okres składania jajek niedługo i jest, widzisz, tu masz jednego, tam masz drugiego. One tu mają taki azyl właśnie dla tych pajączków. Kiedyś ich było wszędzie dużo, teraz to tak już ich nie ma, bo jak się, wiesz, kosi i miedzy nie ma wśród pól, no to one też umierają. Patrz, jaki ładny też jest O, kolejny, tak. nie? Pięknie wygląda, tak egzotycznie. Jest ich są tutaj. wszędzie. No wszędzie są, wszędzie. Jak ktoś ma arachnofobię, no to u mnie by zwariował trochę, ale chodź na jeżynki, chodź. No. Chodź. O, tak, potrzebuję więcej. Więc ogólnie prawie wszystko urodziło w tym roku. Tak, oprócz tych śliwek, nie licząc łyczki, tak? Bo tak to te śliwki nie dały. Przemroziło te śliwki, te kwiatostany i tylko to nie dało rady. Wow. Takie fajne odmiany były, bo ja tu mam ze 7 czy 8 tych odmian tych śliwek poza łyczą, to więc wiesz, na pewno rośliny współpracują z bakteriami, na pewno współpracują z grzybami różnego rodzaju, tak? I to im pomaga, że tu w glebie jest wszystko, no to dadzą sobie radę. I na przykład taka porzeczka, widziałem, że tam u znajomych niektórych, to czarna porzeczka przepadła, nie? Czy agrest, czy przepadł, bo po prostu słońce ich spaliło, bo mieli na otwartym terenie, tak? W słońcu, a jak mam w cieniu pod drzewem, no to on już da się zjeść jeszcze, nie? Tego wszystkiego, tak? Ono tak nie wyteguje się. Pamiętam, że było takie ładne miejsce do hamakowania. To tam jest, A, okej, pójdziemy to tam. idziemy tam, okej. Tak. No bo to będzie ostatni część. Tak, do hamakowania. Tam jest aronia, taką fajną, wielką mam aronię, też może jeszcze chyba będzie smaczna, nie? Spróbuj tych jeżyn, bo to mają zupełnie inny smak, te dzikie. Okej. Zupełnie tak, no. Może one będą, nie wiem czy będą dobre, czy w ogóle te jeżynki. O, tak. Inny smak, prawda? No. No. Tych porzeczek też sobie możesz podjeść, jak znajdziesz, boróweczki. Co widzisz, to skubaj, tu nie ma nic trującego akurat w tym wypadku. To. Próbuj póki jest, Jak póki chcę. ptaki nie zjadły. Ja nie? muszę obsługiwać przeszkadza. kamera. No, to nie jest takie proste. Bo... Śniadania nie jadać, musisz mieć siły, tak? Tak. To chodź. Dzień dobry, kury. Ale mają taki raj Tak, tutaj. wybieg mają w marinach, bo te mariny też ucierpiały w zeszłym roku tutaj w wyniku.
No i teraz one tu plewią to, tak, bo mi zarosło tymi malinkami, one plewią i po drugiej stronie uciekły maliny, poszły w kierunku drzew i tam lepiej przetrwały. I teraz będą przesadzane tutaj na jesień, od nowa zrobione takie fajne wałeczki z tymi malinami ponawożone i znowu będzie piękna plantacja jak przed kataklizmem, tak? Ale widzisz, ale zawsze coś tam jest tych malin, nie? No, Jeszcze. nawet jest. owoce dla kurek, zwierząt, jak dla są, kury, tak. A tu jest ten hamak, co ci obiecałem w zeszłym roku, nie? Tak, Jest hamak. pod jabłoń. Wow. Pod jabłonką, pod śliwą jest ten hamak i patrz, no i jabłonka też tutaj jest stara, to jest właśnie ta grochówka, co mówiłem, ta co wytrzymuje do całą zimę w ziemi, tak? Bo jest tak, że twój dziadek czy ktoś sadził ta drzewa? Tak, przodkowie moi to sadzili, bo to widać, że to ma ponad 100 lat, te stare drzewa. No, tam jest takie piękne drzewo, martwe już, ale jaka skala, jakie duże, jak się obejmie, jakie były te wielkie drzewa, nie? To na tym drzewie jeszcze jak byłem dzieciakiem, to była taka fajna huśtawka, mi się tu wszyscy huśtali ze znajomymi, patrz jakie wielkie drzewo, nie? I ono jest puste w środku. Tam, no, Ale jest jakiś pomnik rodzinny. No nie tyle pomnik rodzinny, co raczej tam niepotrzebnie stukałem, bo tam mieszkają zapomniałem sobie, nietoperze, tak? A, No i tu mam właśnie tą ozdobną krzewuszkę, co pytałeś, czy jest coś ozdobne. To jest ta krzewuszka, co ma te piękne kwiaty do rzucania na procesję, tak? Inne odmiany. okej. Jedna jest różowa, druga jest czerwona, kolorystycznie. Tak właśnie, nie? No i widzisz, no są te jabłonki. Tutaj jest aronia, dość taka wielka przed nami. Wow, niesamowite. Uformowana tak jak te drzewa na sawannie, tak ją uformowałem, bo mi się tak rozchodziła, ją troszkę przyciąłem, ale jest tak genialnie, fajnie. Powiem Ci, że kto przychodzi, to w życiu jeszcze nie widział takiej wielkiej aronii. No. Borówki są, no jeszcze już przebrane ostatki borówek, tak? No Zostają dobra. jeszcze. To już końcówka tych borówek, bo to jest, wiesz, one tutaj, tu były białe porzeczki z kolei, tak, agreściki. No i to jest takie miejsce właśnie z tymi grabami posadzonymi pod grzybki, bo kiedyś mi tu grzyby rosły i w tym roku w ogóle jest dramat z grzybami, nie rośnie, leszczyny. Tam są kasztany jadalne jeszcze posadzone, tam wiesz, może kiedyś będzie fajna plantacja w takim. To jest taki typowo taki leśny, żeby się tu tak, te leśne orzechy, głównie orzechowy, no bo orzechy laskowe, kasztany, no i graby, no i jakiś buk posadzony na te orzeszki bukowe też jest fajne jedzonko też. A tu na przykład aronię zaatakowała jemioła. Pierwszy raz widziałem w życiu, że jemioła zaatakowała, wyrosła na aronii. I umarła jemioła teraz i aronia też umarła, tutaj gałązka. Bo ona jest pasożytem, ta jemioła, nie? Ale taka ciekawostka, że zaczęła atakować, bo ona atakuje takie drzewa, ale aronia jest krzewem, nie? Ale jak radzić z tym? Trzeba po prostu obcinasz. obcinać i tyle. Amputacja. Najpewniejsza jest amputacja gałęzi, nie? Okej. Bo to nie ma innego takich. No i to jest właśnie taki, wiesz, no to jest już kilka tych roślin takich bardziej ozdobnych. Głównie te hortensje, bo się mama miłuje w tych hortensjach, moja to wiesz, to uwielbia. Pięknie. Piękne są, no. To jest też, ale to dziko rośnie na przykład w Azji i w lasach, tak? To jest taki właśnie klimat leśny, te hortensje mają, no. Ale mało osób wie, że to też tam w tej medycynie chińskiej jest jako lecznicza roślina też. Także, że jak ktoś tam coś może. I hibiskusy są piękne kwiaty. I jadalne te kwiaty, też można to jeść, te kwiaty. Genialne są na przykład do galaretki, jak robisz takie desery z galaretką czy z lodami do dekoracji, tak? Tu była magnolia, oliwniki, tu mi narosło za dużo malin, jest takie przeplewione i wiesz, tu będą właśnie, bo doszło do mnie, że mam za mało kwiatów w sumie. Jak widziałem na tych filmach, ile ludzie mają kwiatów, ja mam takie, myślałem, że mam dużo kwiatów, ale nie, Adam, masz za mało kwiatów. I są właśnie, będę musiał dosadzać wszędzie teraz kwiaty, tylko takie wieloletnie byliny i no. No, pięknie. Że wiesz. Akurat ten kącik to jest taki właśnie, o tej porze roku piękny i liliowce, no ale widzisz, ale malinka, musi się gdzieś tu jakaś malinka wytegować
i będzie jedzonko też. No i masz zioła. takie proste krzesło, żeby po prostu siedzieć i Znaczy patrzeć. to to jest takie krzesło, że ja tu kładę coś do suszenia, tak? Jakieś owocki albo grzybki, tackę z tymi, bo tutaj południowe słońce tak fajnie tutaj się opiera na to i to jest takie do suszenia raczej, nie? W tym momencie.